Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj waga ciężka, Marantz model 2285B. Jest to stereofoniczny odbiornik radiowy. Dość chyba wysoki model, z tego co kojarzę. W ładnej szufladzie, w ładnej obudowie drewnianej, lakierowanej. W bardzo ładnym stanie zachowania, jeśli chodzi o panel przedni, jeśli chodzi o skalę, jeśli chodzi o wskaźniki. Amplituner jest sprawny, czyli włącza się, działają wszystkie jego funkcje, nie ma jako takiej usterki. Trafił do mnie na przegląd, troszkę poczekał w czeluściach mojego regału, no tak wyszło. Co do budowy, to mówiłem, aluminiowy panel, wskaźnik siły sygnału i multipad, czyli odbić sygnału radiowego, który uaktywnia się tym przełącznikiem. Jest to przełącznik chwilowy, który wciskamy i wartość tutaj na dolnej skali multipad podpisana wskazuje nam wielkość odbić. Im mniej, tym lepiej oczywiście. Wskaźnik do strojenia sygnału, tak zwany zero detektora. Stosunkowo niewielkich rozmiarów skala, ale bardzo ładnie podświetlona na niebiesko od spodu, z takimi punkcikami tutaj zaznaczonymi złotymi. Pointer, czy dialer, pointer ma również zaznaczone czerwone pole, wskazówka stereo, FM, inne funkcje. Nawet nie sprawdziłem, czy wszystkie diody podświetlające działają, ale widzę, że działają. My zostajemy w FM-ie. Dość dużo tutaj mamy przełączników izostatów. Wybór systemu głośnikowego 1.2, loudness, filtry dla 15 Hz, dla 9 kHz, czyli filtr subsoniczny i filtr high cut tak zwany. Wyciszanie, funkcja wyciszania muting, multipad to już omówiliśmy sobie. MPX noise filter, czyli nic innego jak high blend, fusony i inne nazwy dość ciekawe, czyli wycięcie ćwierkania na FM-ie przy słabych sygnałach, wycięcie częstotliwości pilota i tak dalej. Mono, z tym, że możemy wybrać, czy mamy mieć sygnał mono z kanału lewego, czy z kanału prawego. Tape monitor, czyli dwie pętle nagrywające, a właściwie tu mamy tak, pętle nagrywające 1 do 2, 2, 1, tape monitor, czyli podsłuch. Na dole dubbing, czyli mikrofon wejście, wyjście, słuchawki, selektor wejść. Ja sprawdzałem sobie go na oscyloskopie, działa poprawnie, ale myślę, że nie zaszkodzi jego przeczyszczenie. Tone mode. Akurat z przełącznikiem tone mode miałem tutaj małe problemy. Widzę, że on delikatnie nam tutaj wprowadza pewne, ja widzę na oscyloskopie, w tym momencie mam pogląd i widzę, że czasami prawy kanał coś tutaj nam nie kontaktował. W tym momencie wygląda, że jest to lepiej, ale przeczyszczenie na pewno mu nie zaszkodzi. Skokowe potencjometry barwy dźwięku, basy, średnie, wysokie, balans, regulacja balansu i o dziwo takiej małej wielkości gałeczka nie wyróżniająca się volume. Bardzo fajna rzecz tutaj, czyli Gyro Touch Tuning, czyli gałka strojenia jest w pozycji poziomej. Nie jak to jesteśmy przyzwyczajeni, że jest ona wertykalnie, tylko poziomo, dość dużych rozmiarów i umożliwia ona dość precyzyjne, jak widzicie tutaj po wskaźniku do strojenia, strojenie dość fajnie to działa. Także bardzo fajnie, zaraz sobie zobaczymy, jak jest zbudowany w środku. Ja już widzę jakieś tam pomiary, jeśli chodzi o pomiar FM, ale zaraz sobie do tego przejdziemy. I tak prezentuje się pomiar FM. Tu w tym momencie mamy, ile tutaj mamy tej mocy, może ja skręcę dookoło. Zróbmy sobie do około 2 W mocy RMS. Około 2 W mocy RMS mamy zniekształcenia dość wysoko, bo powyżej 0,3 i dość nisko SNR.
Także widać, że tutaj tor FM będzie wymagał, jeszcze dostroję się do pełnego zera, w tym momencie jest pełne 0. Widać tutaj, że tor FM będzie wymagał ingerencji i zestrojenia. Widzimy, że jesteśmy w zerze, a zniekształcenia prezentują się tak. Czyli i zresztą widać tu nawet po wskaźniku, że gdy dostrajam się, jadę z detektorem w prawo, to siła sygnału mi jeszcze tutaj rośnie, czyli 0 jest przesunięte. Więc to będziemy musieli sobie poprawić. Od razu sprawdźmy sobie czułość użytkową stereo. Ja lecę z sygnałem z generatora do momentu, aż będę miał 40 dB SNR, minus 75 dB, minus 80 dB. Jeszcze mamy, widzę, SNR powyżej 40 dB, minus 85. Jeszcze lecimy. Aha, już mi zgasła dioda stereo. Czyli czułość użytkowa, no to około minus 86 dB w tym momencie mam i gaśnie mi dioda stereo i około 40 dB tam było, czyli minus 86 dB czułość użytkowa stereo. Ja myślę, że będzie można tutaj coś jeszcze powalczyć i coś poprawić. Żeby była pełnia pomiarów, zrobimy jeszcze sobie pomiar samego toru małej częstotliwości, czyli samego toru wzmacniacza. I mamy sygnał z generatora małej częstotliwości na wejście. Moc w tym momencie, zaraz włączę sobie oscyloskop, żeby odczytać moc, ale wyniki mamy dość przyzwoite, bo to jest 5000 niecałe. Kanał lewy, kanał prawy, SNR 80, około 80 dB, więc wynik, jeśli chodzi o tak leciwy sprzęt, no to można powiedzieć dość przyzwoity, imponujący. Bardzo ładnie widać tutaj zresztą na widmie, że ta trawka jest dość nisko. Nie widzę tutaj śladów jakichś zniekształceń intermodulacyjnych. W tym momencie mamy 4 W mocy RMS na 8 ohmach obciążenia, więc bardzo ładne pomiary. Prezentuje się to na wejściu naprawdę bardzo ładnie. Czyli mamy komplet pomiarów. Zostaje nam teraz zajrzeć jeszcze do środeczka. Myślę, że tak, zobaczymy. Nie będziemy chyba rozkładać w całości do każdej śrubki. Na pewno selektor, na pewno przełącznik Tone Mode. Ja widzę na oscyloskopie, że tutaj potencjometr volume trzeszczy, więc jego też będziemy musieli przeczyścić. Balans jest ok. Regulacja tonów ok. Tutaj wszystkie przełączniki działają bardzo przyzwoicie, więc chyba nie będziemy ich rozbierać, bo na siłę to nie ma co. Zobaczymy jeszcze zresztą, jak to wszystko wygląda w środku. Na pewno czyszczenie, to co mówiłem, volume, czyszczenie selektora, Tone Mode, przekaźnik, stan przekaźnika wyjść kolumnowych, wyjść głośnikowych. Wyczyścimy, ewentualnie wymienimy, kontrola stanu elektrolitów i zestrojenie toru FM. Zdejmujemy obudowę, zajrzymy do środka tego kolosu. Ciekawa rzecz, aby wyjąć tą amplituner z tej obudowy drewnianej, należy powykręcać śruby. I tu jedna śruba ukryta pod plasteliną i o dziwo nie ma ona łebka. I nie wiem, czy to było celowe działanie serwisu, czy została ona po prostu obrobiona, czy została ona celowo obrobiona, żeby jej nie odkręcić. Także mam zadanie teraz wykręcić śrubę, która jest obrobiona. I mamy nasz amplituner już rozłożony, zdjęta obudowa drewniana. Śruba, o której wspominałem. Zobaczcie, bo obrobiona. Była wkręcona i obrobiony gwint. Musiałem ją rozwiercić, żeby ją wydobyć, inaczej cała szuflada nie chciała zejść. Także poprzedni serwis po prostu przekręcił śrubę i zalepił. I tak to zostało. Dobrze, a tak prezentuje się środek. Coś na temat budowy, może wyłączymy światło, będzie lepiej. Transformator dość dużych rozmiarów, transformator zasilający, kondensatory filtrujące zasilacza,
Są to kondensatory podwójne, czyli 2 razy 6800 mikrofaradów i 2 razy 6800 mikrofaradów. Jeden kondensator to podwójny, więc filtruje dodatnie ujemne zasilanie lewej końcówki mocy, jak i prawej końcówki mocy. Także mamy rozdzielone zasilania obu kanałów. Blok mocy na radiatorze. Każdy kanał ma podwójne pary tranzystorów, także łącznie mamy 8 po 4 na kanał. W obudowie tej TO220, czyli tej grzybkowej, oryginały ma Marantza. Są to 2 SB557 i 2 SD 427, jeśli dobrze widzę. Blok mocy sobie sprawdzimy, a przede wszystkim sprawdzimy kondensatory. Bardzo dużo tutaj kondensatorów jest tych pomarańczowych i one są, to jest Nippon Chemicon, one są bardzo dobrej jakości, natomiast te czarne sobie przelecimy, sprawdzimy. Tu mamy układ protektora, jak i chyba zasilacz pomocniczy na 5 pomocniczych. Trochę kondensatorów jest tych czarnych Nippona, więc sobie je sprawdzimy. Przekaźnik do czyszczenia, łatwo się rozbiera, dobrze wyczyścić. Przełączniki, wyjść kolumn, to również sobie wyczyścimy. Co dalej? Mamy tutaj w budowie głowica sygnowana Marantz, zaekranowana z punktami strojeniowymi, którymi się na pewno zajmiemy. Tutaj cała pośrednia częstotliwość od AM-u, od FM-u, jak i stereodekoder. Także to znajdziemy serwisówkę, o ile jest, i zestroimy sobie całość. No, blok wskaźników, skala. Tutaj cała płytka, która trzyma nam wszystkie te isostaty, na które się trzymają. I co? Teraz odwróćmy sobie go. Także ja zastopuję, bo jedną ręką może być ciężko, chyba że spróbujemy tego klocka jedną ręką. Ok. Co mamy pod spodem? Pod spodem 2 mostki prostownicze, to co mówiłem, dla prawego, dla lewego kanału osobne, czyli rozdzielone jest zasilanie. Jeszcze aby były 2 transformatory, to już by było dual mono. Także dość poważna konstrukcja, jak na te czasy. Selektor wejść, znany już z Sansui, który już pokazywałem w Sansui 9090. Jego sobie spróbujemy wydostać na pewno. Więc płytkę wykręcimy, spróbujemy go wydostać i wyczyścić te płytki, bo to jest podstawa. Jak i tutaj mamy też podobny przełącznik obrotowy, tutaj schowany. I on stwarzał problemy, nie łączył. Potencjometry. Czyżby to Alps? Czy Noble? Także potencjometry sobie również wyczyścimy. Potencjometr z odczepem, jak widzę, no bo jest funkcja loudness tak zrealizowana. No i co? I tyle. Także najpierw pomiar pojemności kondensatorów. Są to kondensatory podwójne. Spróbujmy sobie zmierzyć jedną sekcję na ten moment. Ok, pomiar trwa. Także zmierzymy sobie jedną sekcję. Zobaczymy, jaki wynik otrzymamy. I wynik 6700 pojemność ESR. Tu widzę, nam spada ESR, bo ona jest raczej. Ruszam teraz przewodami. Więc jeszcze raz mierzymy. O, jeszcze spadła, dobra. Czyli rezystancja przewodów tutaj ma znaczenie. Parametry bardzo dobre, więc kondensatory nie wymagają wymiany. Ja sobie przelecę jeszcze resztę sekcji, ale na ten moment wygląda to bardzo dobrze. Czyli wszystko ok, jeśli chodzi o zasilanie. Uszkodzeń nie widać. Na pewno sprawdzimy tutaj te kondensatory na płytce zasilacza, blok mocy, aby wymontować to. Widzę, że tu mamy wkręty, które należy uwolnić i wtedy cały blok powinien nam wyjść do góry. Jak blok nam wyjdzie do góry, wtedy będzie dostęp do wykręcenia
tych wkrętów i wyjęcia czy odseparowania tej płyty od tranzystorów wyjściowych. One powinny być chyba na wcisk montowane, więc wystarczy wykręcić, żeby dostać się do pól lutowniczych. Także ja biorę się za działanie i zobaczymy sobie drugi kondensator, o ile złapę pomiar. Nie wiem, czy zadziałało. No i druga sekcja kondensatora ESR0. Pojemność ponad 6400, czyli wszystko ok. Dobra, do roboty. Przekaźnik już rozebrany. Styki, zobaczcie, w świetnym stanie. Porządny przekaźnik, podwójne styki. W świetnym stanie zachowany. Wyczyścimy. Zerówkowa kontrola kondensatorów 330 mikro, a mamy 352 SR niziutkie, więc kilka kontrolnie sprawdzimy. Jeśli są ok, to nie ruszamy, na siłę nie wymieniamy. Kolejny kondensator 470 mikro, więc mieści się w 10%. Zostawiamy. I rozbiórki, ciąg dalszy. Zdemontowałem panel przedni, żeby dostać się do przełączników. Tutaj przełączniki wyboru wyjść głośnikowych już wyciągnięte. Na ten moment ten selektor już wyczyszczony mam. Jest na ekwilibrystyka, żeby się do tego dostać, ponieważ wszystko jest na krótkich kablach, dość sztywnych. Płytki nie da się wyciągnąć do góry, trzeba było tutaj troszeczkę pomanewrować, więc wolałem wylutować cały zespół przełączników i wyczyścić go. Przedwzmacniacz regulacyjny, potencjometr głośności wisi sobie na razie delikatnie na kablach, miejmy nadzieję, że się nic nie urwie. Kondensatory na tym zasilaczu już sprawdzone, są ok. Kondensatory główne sprawdzone. Selektor wyczyszczony. Tutaj jeszcze wylutujemy sobie ten przełącznik nieszczęsny. Przerywał nam. Potencjometr był ok, więc nie będę ich rozkładał. Nie ma co szukać dziury w całym. Tym bardziej, że są to dość ciekawe potencjometry. Jak sprawne, nie będziemy ich rozkładać. Amplituner generalnie trudny w rozbiórce. Płytki nie chcą się wysunąć, są na kablach sztywnych, więc trzeba by zdemontować cały ten panel przedni. No, stare konstrukcje mają to do siebie, że nie są łatwe w serwisowaniu. Czyszczę przełączniki, czyszczę selektor, jeszcze ten tutaj jeden pojedynczy do częstotliwości odcięcia. Tak mi się wydaje, że to jest częstotliwość podziału, czy tam odcięcia, czy tam podziału regulatora barwy. Tutaj kondensatory w większości Nippona, te pomarańczowe, one są hermetyczne i bardzo dobrej jakości. Przełącznik głośnikowy, jakby go nazwać, już wyczyszczony, można go wlutować. A teraz czas na ten jeszcze pojedynczy selektor z jedną płytką. Już widać, że jest tam czarno. Rozbierzemy sobie go i zobaczymy, co jest powodem tego, że nam nie łączył. Sposobem. Zobaczcie, jak tu ciasno. Nie dało rady tej płytki wyciągnąć do góry, więc wylutowałem jakoś. Wyjąłem ten przełącznik, teraz skoczył na miejsce. Oprócz tego jeszcze idzie taka blacha montażowa i dopiero dokręcamy to jest do subszasy, do panelu tego stalowego. Ciasno bardzo, no ale tak mają te starsze odbiorniki. I możemy teraz rozebrać przełącznik. Trzeba odgiąć te blachy, które tworzą zabezpieczenie. Wyciągamy całą oś i mamy dostęp do ścieżek, do płytek. Warto sobie zaznaczyć na przykład markerem, gdzie jest góra. Można zrobić cieniutką małą kropeczkę, że tu mamy w tej pozycji
Natomiast z drugiej strony mamy tutaj blaszkę. I teraz można wyjąć naszą blaszkę, delikatnie odginając to zabezpieczenie. Okej, cofamy się. Bo tam. I wysuwamy To nie? całą blaszkę stykową. Jak widać, czarna miała prawo przerywać. Czyścimy. Po wyczyszczeniu i nałożeniu smaru tak to wygląda. Srebrne styki, srebrne blaszki można składać. Moduł mocy, przyszedł czas na niego. Udało się go na szczęście wyciągnąć. To zostało tak to przemyślane, że złącza są na wcisk, także cały moduł mocy można było wyciągnąć. Odkręcam płytkę, sprawdzam stan elektrolitów. Nie widać tutaj żadnych przegrzań elementów. Zobaczymy tylko, czy przy tych driverach nie są czasami, przy driverach nie jest przegrzany drut od spodu. Także demontuję płytę i ocenimy sobie, jak to wygląda od spodu. No i ładny mamy dostęp do druku. Także obeszło się bez wykręcenia tranzystorów mocy. Kondensatory sprawdzone, są w idealnym stanie. Usunąłem tutaj klej, na którym były przymocowane kondensatory, bo robił już niestety. Miał po prostu przejście, miał jakąś tam rezystancję. Płytka umyta, dosycha, składa. Etap ustawiania prądów spoczynkowych 30 mV spadku napięcia na punktach testowych. Mamy 28. Niech się nagrzeją. Sprawdzimy. Było, czy zaniżone były wskazania, więc troszeczkę podkręciliśmy prąd spoczynkowy, żeby się upewnić, że jest wszystko ok. Niech sobie pochodzi dobre kilkanaście minut. Jeszcze potem zabiegu ustawiania prądu drugą perką ustawiamy DC offset na wyjściu na 0 i amplituner już po strojeniu, po czyszczeniu stereo. Tor FM zestrojony, końcówka mocy ustawione, prądy jest już zagrzana lekko i oto wyniki FM. Może zgaszę jeszcze, czy coś to zmieni, troszeczkę nam się obniżyły. Takie wyniki mamy z samego toru FM poniżej 1/10, więc bardzo przyzwoity wynik. Resztę testów, takie ogólne testy zrobimy, jak złożę sprzęt. Bardzo przyjemnie się stroiła, głowica jak i pośrednia częstotliwość. Pod tym względem bardzo fajnie, bardzo miło to wyszło. I krótkie podsumowanie. Amplituner już złożony, wsadzony w szufladę, w obudowę. Żeby nie przedłużać, wyłączymy sobie FM Muting. Zestaw pomiarów. Zaczniemy sobie od pomiaru zniekształceń i parametrów takich jak THD i SNR. Dla 1 W mocy RMS najpierw zrobimy sobie samą sekcję wzmacniacza, a następnie sekcję toru FM. Rzut oka na oscylogram, jak to wygląda. I tak wyglądają oscylogramy. Jak widać, kanały bardzo równiutko idą, więc potencjometr jest ok od najmniejszych głośności. Było gorzej, jest lepiej, został wyczyszczony. Widać, że brak żadnych, nie ma tutaj żadnych trzasków, więc jest ok. Ustawiamy około 3 V RMS. No, 3,2, ok. To jest około 1 W mocy RMS, nieco ponad. I przy takiej mocy zrobimy sobie pomiar zniekształceń. I pomiar zniekształceń, kanały równiutko, kanał lewy, kanał prawy jest to 3000, SNR 85 dB, więc bardzo przyzwoity wynik, to co mówiłem wcześniej. Ta trawka niziutko, nie ma tutaj harmonicznych odprzydźwięku. Jeszcze zobaczę, czy tutaj mamy jakiś przełącznik tone off.
Nie bardzo wiem, chyba to będzie tone off. Może tak jest tone off, zobaczmy czy tak coś nam zmienia się. Wszystkie regulatory barwy na 0. No to bardzo przyzwoity wynik, a teraz przełączmy się na pomiar FM, toru FM. Dostrają się do zera detektora. Mamy 0 detektora i tak wygląda pomiar toru FM. 1/10 kanał lewy, 1/10 kanał prawy, SNR blisko 60 dB, więc poprawa znaczna, bo mieliśmy około chyba 0,3, więc o 3-krotnie zjechaliśmy ze zniekształceniami. Czułość troszeczkę podciągnięta i zobaczmy teraz dla jakiego napięcia z generatora będziemy mieli 40 dB SNR, jeśli chodzi o tor FM, czyli zbadamy sobie, jeszcze wyłączymy oscyloskop, dobra, zbadamy sobie czułość użytkową stereo. Minus 80 dB, jeszcze mamy powyżej 43 dB, minus 85 dB. No i poprawiłem kabel. W tym momencie minus 85 dB. Mamy 40 dB, 41 jeszcze, więc nawet 85 z zapasem, a poprzednio chyba był nieco niższy wynik. Dojedźmy sobie może teraz do momentu, aż zgaśnie nam dioda stereo. Dioda stereo gasi nam dla minus 87 dB. Ok, czyli wydaje się, że z tego co pamiętam, a pamięć mam dobrą, ale krótką, to uległo poprawie czułość użytkowa stereo. Widzimy minus 85 dB z generatora. Stereo jeszcze się pali, jesteśmy w zerze detektora, więc zostało to poprawione. I SNR 40 dB, czyli poprawa jest. Co jeszcze zrobione? Wyregulowana, czy tam ustawiona skala poprawiona, czułość poprawiona użytkowa, czyli zestrojony tor FM, wyczyszczone przełączniki, potencjometry, selektor, ustawione prądy spoczynkowe, jak i DC offset. No i to tyle. Więc bardziej prace konserwacyjne i strojeniowe niż jakaś naprawa. Ja sobie posłucham jeszcze tego amplitunera na spokojnie, ale wydaje się, że dźwięk jest bardzo przyjemny. Stara szkoła grania, która nie każdemu odpowiada, mi się akurat to podoba i dźwięk jest bardzo, jak dla mnie, przyjemny. Aha, jeszcze skala poprawiona i tu właśnie widzimy funkcję naszego przełącznika multipad. Jak damy większy sygnał, wskazuje on nam siłę sygnału, natomiast przy wciśnięciu multipad, jeżeli nie ma żadnych zakłóceń, powinien być na 0. Jeżeli jakieś zakłócenia, fala odbita się pojawia w naszym sygnale FM, no to nam wtedy wskazuje ten wskaźnik. Po to on jest to wskaźnik chwilowy, trzeba go trzymać. Taka funkcja dodatkowa. No to co? To tyle chyba. Jeszcze może krótki nagranie, jak on działa, jak pod sygnałem FM, jak i pod sygnałem audio. I to będzie na tyle. I tym się żegnam. Pozdrawiam właściciela i do następnego. Trzymajcie się, cześć. Słowacja, stereo, druga stacja słowacka w mono i góra skali, Radio Z. Jeszcze mały suplement. Pasmo przenoszenia. W pozycji Tone Mode Out jest wyłączona regulacja, zobaczcie, wyłączona regulacja barwy dźwięku. Tak wygląda pasmo przenoszenia. Jest, kurczę, ostrość nie łapie. Jest ono liniowe.
praktycznie od 20 Hz, pół decybela do 20 kHz jest liniowe. Po przełączeniu w in załącza nam się regulacja